Tatusiu, a kiedy wrócisz? Na święta. Dopiero? Nie. Jejku. Słoneczko, no tatusiowi też jest przykro. To przyjedź, nie chcesz? Ale kochani, no nie mogę. Tatuś musi zarabiać pieniądze. A nie możesz tu? Nie mogę, Dlaczego? bo to nie to samo. Tatusiu, proszę, tak ładnie cię proszę. Kotku, no nie smuć się. Wytrzymasz jeszcze chwilkę. Dziś w odcinku klient próbuje oddać w zastaw nieprzeciętny przedmiot. Guzik. Tak, ale nie byle jaki guzik. Należał do Elvisa. Kobieta potrzebuje pieniędzy, żeby móc odwiedzić pracującego w Anglii męża. Mąż pracuje na wyspach, a pani nie ma na bilet? Szef ma jakieś kłopoty, podobno chwilowe. Benia czuje się zdradzona przez Hofera. Nie spodziewałam się, że mi to zrobisz. Ale co? Że mnie zdradzisz. Zdradzisz? Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W czym mogę pomóc? Proszę państwa, przyniosłem dzisiaj najcenniejszą rzecz, jaką posiadam. Naprawdę? Guzik. Tak, ale nie byle jaki guzik. Należał do Elvisa. Znaczy Presleya? Król jest tylko jeden. Z pewnością. Mam dowód. Koncert w Memphis. 1956 rok. Moja matka. Wyobrażacie sobie, i to na scenie. Wdarła się tam, ucałowała Elvisa. No istne szaleństwo. No dobrze, ale co to ma wspólnego z guzikiem? Jak to co? Zdobyła go. Ale jak? Urwała? Król sam go oderwał i jej wręczył. No i co pan chce z tym guzikiem zrobić? Sprzedać, czy... No gdzie? Nie, taki skarb? Chcę go zastawić. Klienci często przynosili do nas dziwne rzeczy. No ale guzika, i to guzika Elvisa Presleya, no to jeszcze nie mieliśmy. Chcę zabrać żonę do Memphis. To nasze srebrne gody. To chyba poważna wyprawa. Tak? Załatwiłem już wizy, opłaciłem przelot. Jeszcze tylko muszę wykupić wycieczkę śladami króla. To może być ciekawe. Tak, ale muszę za tę wycieczkę zapłacić już teraz. 9000. To sporo. Dlatego chciałem zastawić guzik. Odbiorę go za kilka dni, jak dostanę wypłatę. Chce pan za niego 9000? Ale w zastaw. Proszę pana, my za ten guzik możemy panu dać najwyżej 30 zł. Pan chyba żartuje. Za złoty guzik? No, raczej pozłacany. To jest biały kruk, wart co najmniej kilkanaście tysięcy. Tak, albo zwykły guzik kupiony w sklepie za kilka złotych. Tak, a w którym sklepie sprzedają pozłacane guziki? A nie wiem, musiałbym sprawdzić. Proszę pana, on jest tutaj na zdjęciu. Nie. Na tym zdjęciu jest jakaś kobieta z Elvisem. Nawet nie wiemy, czy to jest pańska matka. Proszę pana, ja mogę panu pokazać autograf dla mojej matki od Elvisa. A cholera, nie wziąłem. A guzik jest autentyczny. Bardzo mi przykro. To chyba nie wiecie, za ile poszło zdjęcie Merlin. Ta to była prawdziwa seksbomba. Czy pan bierze którąś, czy nie? Nie, jednak nie. Do widzenia. Do widzenia. Nie możemy tak ryzykować. Jeżeli zależy panu na tej wycieczce, to zapraszamy, ale z czymś innym.
Widać było, że klient to wielki fan Elvisa, a tacy wierzą nawet, że Elvis żyje. Miałam nadzieję, że jakoś uzbiera na tę wycieczkę. To takie romantyczne. Benka! Na co? Wariatku. Trzeba cię troszkę odkurzyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało, zapraszamy. Dzień dobry. Chciałybyśmy to zastawić. O. Świetnie. Nie ma problemu. A co to? Magiczny zestaw odczynników, dzięki którym sprawdzimy, ile to jest warte. Mogę lupę? Oczywiście, proszę. Pani potrzyma lupę. Bierzemy taki drucik, to jest iglica. Ciach, ciach. Pyk. I uwaga. Raz, dwa, trzy. Proszę, mamy wynik. Mam nadzieję, że pan nam wyczaruje 1000 złotych na bilety lotnicze do Londynu. 1000 złotych na bilety? No to chyba dość dużo. Tak, wiem, ale chcemy jechać jak najszybciej, najlepiej jutro od rana. To pilna sprawa. Mąż pracuje na Wyspach, Z mojej wsi to wszyscy młodzi wyjechali. No, takie czasy. a mała bardzo za nim tęskni. Ma w nocy koszmary. Dlatego pomyślałyśmy, że zrobimy mu małą niespodziankę i go odwiedzimy. No, mąż pracuje na Wyspach, a pani nie ma na bilet? Szef ma jakieś kłopoty, podobno chwilowe. Jak? No, mogę pani za to dać 700 złotych. Tylko tyle proszę pana, przecież po to wrócimy. 750. A z tym? Z tym? Z tym? Na szczęście klientka uzbierała potrzebną sumę. Taka rozłąka to musi być dla rodziny istny dramat. Boże, Boże, Co się stało? nie zostawiłem tu u was guzika? Nie. Może gdzieś tutaj wypadł? Bo nie mam. Zgubił pan? Przysiągłbym, że chowałem go do kieszeni marynarki. No, mi też tak się wydawało. No właśnie, i nie ma. No może ktoś ukradł. Może, ale jak? Gdzie? Kto? Spokojnie, spokojnie. Taka pamiątka historyczna. Moja świętej pamięci matka się przewraca teraz w grobie. Co ja zrobię? Myślę, że powinien pan pójść na policję. Tak zrobię. Tak zrobię. Nie wiedzieliśmy, czy guzik był autentyczny, czy nie, ale rozpacz klienta była szczera. Wierzył, że posiadał prawdziwą pamiątkę po swoim idolu Elvisie. Następnego dnia klientka Lombardu, nie uprzedzając męża, przyleciała z córką do Anglii. Hello. Dzień dobry. Nie wiem, czy się nie pomyliłam, ale szukam Jakuba. Excuse me? I'm looking for Jakub. Oh, yeah, sure. Yeah, he's here. Yeah, okay. Jacob, honey. Tata! Honey? Jak mogłeś? Ja wszystko wyjaśnię. Nie, nie musisz. Matylda? Matylda? Idziemy. Jest to taty! Chodź. You have a wife and a kid? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś problem? Mieliśmy zgłoszenie od pana Bernarda Czekały. Zgłosił kradzież złotego guzika. Chcielibyśmy potwierdzić kilka informacji. Był tu wczoraj, prawda? Zgadza się. I chciał zastawić guzik. Twierdzi, że ten guzik należał kiedyś do Elvisa. No tak, my natomiast nie byliśmy w stanie tego stwierdzić, dlatego nie przyjęliśmy zastawu. To znaczy nie byliśmy mu w stanie zapłacić tyle, ile pan Bernard oczekiwał. No i wyszedł z Lombardu. Z guzikiem. Ale jesteście w stanie powiedzieć, ile taki guzik jest warty? Niestety nie byliśmy w stanie ocenić autentyczności, ani też wartości tego przedmiotu. Rozumiem. Ale był ze złota, tak?
Niestety tego też nie oceniłem, natomiast na oko wydaje mi się, że był pozłacany. Czyli niewiele wart. No to zależy. Jeżeli to był rzeczywiście guzik Elvisa Presleya, to mógł mieć ogromną wartość. A co to oznacza? Wie pan co, takie przedmioty mają wartość kolekcjonerską. To oznacza, że ich cena zależy od tego, ile kolekcjoner jest gotów za nie zapłacić. Ich cena może się wahać od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Kilkunastu tysięcy, poważnie. No tak, co prawda nie jest to gitara Prince'a, która została sprzedana za $700 000, ani też rękawiczka Michaela Jacksona, która poszła za $102 000, ale kilkanaście tysięcy może być wart. W takim razie będziemy musieli jakoś potwierdzić autentyczność tego guzika. A po co? Proszę panią po to, żeby wiedzieć, jak dalej to śledztwo prowadzić. Czy to był czyn o niskiej szkodliwości społecznej, czy wysokiej. Możemy w takim razie prosić o nagrania z monitoringu? Chcemy sprawdzić, czy faktycznie klient wyszedł stąd z guzikiem. Oczywiście. Przekazaliśmy policjantom nagrania, o które prosili. Widziałem, jak klient chowa pudełko z guzikiem do kieszeni, więc do kradzieży nie mogło dojść w Lombardzie. Żaneta, stój! Wyjdź mi z oczu, nie chcę cię znać. Ja ci wszystko wytłumaczę. Tak, co mi wytłumaczysz? Że masz kochankę i 2 domy? Słucham. Żaneta, to nie tak. Oszukiwałeś mnie i zwodziłeś. To ja w domu siedzę i wychowuję dziecko, a ty sobie na imigrancji wijesz gniazdko z kochanką? Nic nie wije, to przypadek. Przypadek? To kim była ta kobieta? Nie twoją kochanką? To dlaczego powiedziała do ciebie kochanie? Żaneta. Zostaw mnie. Żaneta, stój! Matylda! Matylda! Megan, wait! Please. I wanted to tell you. I wonder when. Have you been waiting for the right moment? No, you don't understand. You don't get it. You don't understand. You just wanted to use me and mess around. No, that's not true. It hasn't been working with her too long time now. I really felt something between us. Felt something between us? You have a wife and a kid. I don't want to be a side chick, asshole. Megan, wait! Just leave me alone! Dziękuję. Proszę i trzeba tutaj podpisać. Jest pani pewna? Tak. A mogę spytać dlaczego? Słyszałem, że masaże to intratny biznes. Tak, skończyłam fizjoterapię i tak też się ogłaszam, a ludzie dzwonią do mnie z propozycjami seksu. Poważnie? Tak, miałam naprawdę bardzo dużo nieciekawych sytuacji i boję się jeździć do klientów. No to jak? Kończy pani z zawodem? Nie. Będę miała kontrakt w klinice. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Proszę bardzo, proszę. Co tu robisz? W odwiedziny przyszedłem. Nie można? Idź mi stąd, w pracy jestem. Robota nie zając. Już normalnie zaraz cię palnę. No co ty taka nerwowa, Beniusia? Zajęta jestem. A gdzie szwagier? Może on znajdzie dla mnie chwilę? Od Hofera to ty się trzymaj z daleka. Dlaczego? Swoje już przez ciebie przecierpiał. A poza tym, jak się tak dalej będziesz zachowywał i taki mi wstyd przynosił, to nigdy nim nie zostanie. Rodziny się nie wybiera. Wynoś się. Dobra, siostra, to pożycz go 6 dycha. Wynocha! I zostaw w spokoju Hofera. Dobra. Już ja się Hoferem zaopiekuję. Sorry. A co? Kłopociki? No, z rodziną to się tylko dobrze na zdjęciach wychodzi. A co za rodzina? Benia, moja siostrzyczka. A coś mówiła o Hoferze. Co jest? Powinna się cieszyć, że mamy dobrą relację. To jej gach. Popatrz pan, jaki świat mały, no. A co? Znacie się? Kochany, a kto Hofera nie zna? To gdzie on jest? Wszędzie. A teraz to pewnie w swojej pracowni i tworzy. No to mów pan, gdzie to. Kochanieńki, za takie informacje to należałoby się odwdzięczyć. Dobra, chodź pan. Coś się wymyśli. Tak? No to come on.
I co? Niezłe są. No, niezłe. Mogę ci za nie dać w zastaw 70 zł. Nie, no, dałem za nie ponad 300. No tak, ale są używane. Ale lekko. Sorry, więcej ci nie dam. To jak? No okej, tak po nie przyjdę. Okej, no to daję dowód osobisty. Benia, możesz? Halo? Dzień dobry, tu Żaneta Borkowska. Ja wczoraj zostawiłam u państwa rzeczy i chciałabym je sprzedać. Dzień dobry. Tak, oczywiście, to zapraszam do Lombardu. Właśnie nie mogę, bo utknęłyśmy z córką w Anglii. Bilety były tylko w jedną stronę. Aha, no to proszę przyjść, jak pani wróci. Tylko, że ja nie mam na powrót. Muszę sprzedać te rzeczy jakoś zdalnie. Możecie mi kupić bilet przez internet? Wie pani, ja nie wiem, czy tak można. Może zapytam kolegę, dobrze? Lolek, pani chce sprzedać rzeczy przez internet. Moment. Dowód proszę tu podpisać. Halo? Karol Stawicki? Dzień dobry, Żaneta Borkowska. Proszę mi pomóc, ja i córka nie mamy za co wrócić z Londynu. A, to pani. A mąż? Ten zabawia się z kochanką. No, ja tak nie bardzo wiem, jak moglibyśmy pani pomóc. Ja jestem teraz na lotnisku i są wolne miejsca na wieczorny lot. Proszę pana, ja panu podam numer lotu, niech mi pan kupi bilety. Podam panu wszystkie dane. Ale jak pani sobie to wyobraża? No sprzedam zastawioną biżuterię, a jak wrócę, to przyjdę z czymś jeszcze. Błagam pana, błagam. Zgodziłem się pomóc klientce. Nagrałem tylko na dyktafon jej zobowiązanie do pokrycia kosztów, które poniosłem. Jesteś pewien, że dobrze zrobiłeś? Nie. Uwierzyłem tej kobiecie. A jak nie dotrzyma słowa? No to jestem w plecy. Może nie trzeba było płacić ze swoich. No, z jakich? No, lombardowych bym nie ruszył. Zresztą i tak trzeba było zapłacić kartą. Dobry z ciebie człowiek. Mam nadzieję, że nie głupi. Nie, na pewno nie. To się okaże. Lolek bardzo wierzy w ludzi. Ma serce na dłoni. Miałam nadzieję, że tamta babka go nie wykorzysta i odda pieniądze za bilety. Chyba tutaj. Miałeś? Nieźle. No, artysta prawdziwy. Artysta. Weź się kręcę. To tam. Polecony! Co to za wygłupy? Tam, taki żarcik. Cześć, szofer. A co pan tutaj robi? Ha, od kiedy ty, Hofer, do mnie pan mówisz, co? No, wpuściłbym was do środka, ale pracuję. Co? Dla rodziny nie masz czasu? Co z ciebie za szwagier? Pracuję. Ale tam nie można, panowie, no. Panowie, stać! Panowie! Był późny wieczór, kiedy klientka Lombardu i jej córka dzięki pomocy Karola wróciły z Anglii do Polski. Mysza, nie martw się. Jakoś sobie poradzimy, co? To moja wina, Co ty mówisz? bo chciałam jechać. Nie zrobiłaś nic złego, rozumiesz? A tata od nas uciekł, pewnie mnie już nie kocha. Hej, to nieprawda. Czy on kiedyś do nas wróci? Nie myśl teraz o tym. Wróci? Nie wiem.
Następnego dnia, tuż po przyjściu do pracy, Bernadetta bezskutecznie próbowała dodzwonić się do Hofera. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam się rozliczyć i chciałam bardzo za wszystko podziękować. Nie ma problemu. To są rzeczy, które chciałabym sprzedać. Pewnie będzie jeszcze w domu sporo rzeczy, które będę musiała sprzedać, bo potrzebuję teraz pieniędzy, ale to za jakiś czas. No dobrze, to... mogę pani za to dać 500 zł. Naprawdę tylko tyle? Ja tyle dałam za sam ten aparat do hydromasażu. Ja wiem, ale te rzeczy są używane. No ale... Boże, ja myślałam, że będzie mi stać na ten zwrot biletów i jeszcze na adwokata. Adwokat? Tak, wnoszę sprawę o rozwód. Boże. Całe życie zmarnowane. Ja nie wierzę, że ja tu siedziałam i czekałam. On w tym czasie się zabawiał z jakąś kochanką. Jest pani pewna? Przecież nakryłam go. Najbardziej mi żal mojej córki. Przecież ona go tak kocha, co za bezduszny dupek. Proszę tak nie rozpaczać. Jakoś to będzie. Dobrze, i co z tym? Co teraz robimy? Mogę pani dopłacić za tę biżuterię, którą pani zostawiła. No, ale to chyba nie wystarczy, prawda? Dobra, ale mówiła pani, że i tak potrzebuje pani więcej pieniędzy, prawda? No, i na pewno ma pani w domu telewizor, komputer, jakieś inne sprzęty. No mam. To może pani u nas zostawić. No dobrze, pewnie nie mam wyjścia, ale ja i tak nie mam teraz tego, jak przewieźć. Lolek pojechał z babeczką, a ja siedziałam jak na szpilkach. Cały czas nie miałam kontaktu z moim artystą. Proszę bardzo. Do chcenia. No proszę, kogoś tu przywiało. Ciszej, Elusia, ciszej. Co, to już się do domu na noc nie wraca? Matka się martwiła. Ma to nowość. Zazwyczaj narzeka. Przestań ględzić i zbieraj się do domu. No, właśnie chciałem, ale nie mam kasy na autobus. Wspomożesz braciszka? Nie, tylko mi wstyd przynosisz. Nie powiem, że się nie spodziewałem, dlatego żem się przygotował. Za 2 dyszki to mi chyba za to dasz, co? No ale przecież to Hofera. Co to ma znaczyć? Byłeś u niego? Ciszej, proszę cię. Mów. No, odwiedziłem szwagra, co? No, to już wszystko jasne. Rozumiem, czemu ode mnie nie odbierał. Poszliście w tango. Nie odbierał, bo miał ciekawsze zajęcia, bardziej kształtne. Co? No co, no, wymienił cię na lepszy model. Znaczy, modelkę. Nie rozumiem. No, wiesz, to całe malowanie to pic, no. Te artysty to się potrafią ustawić. Ale jaką modelkę? Powiem ci tak, Beniusia. Podjazdu to ty do niej nie masz. To co mi za to dasz? 2 razy w łeb! Nie wiedziałam, czy Roman mówi prawdę, czy to jakaś pijacka gadanina. Byłam wkurzona, bo cały czas nie mogłam dodzwonić się do Hofera. O! Wszystko w porządku, szefie? A, już nie na moje lata targać takie, wiesz, ciężary. Dobra. Z dużych rzeczy została jeszcze tylko pralka. No ale to już beze mnie, to już beze mnie, nie. To może ja pomogę, a szef sobie odpocznie. Nie no, Benia, ja wiem, że ty masz parę, ale jesteś kobietą, to tak nie wypada, no głupio. Tam. Okej. Jeszcze parę drobiazgów. I pralka. Benia, a co to za historia z tymi biletami? Bo ta kobietka mówiła, że... Lolek kupił jej bilety powrotne na samolot za własne pieniądze. Jak to? Utknęła z córką w Anglii. Nie miały na powrót. I im pożyczył. Co ty powiesz?
Cały lolek. A szefie, na te plecki to ja mam taką maść. Ja przyniosę. Z naszego lolka to prawdziwy dobry Samarytanin, wrażliwy na ludzką krzywdę. Ciekawe, czy klienci też tak chętnie pośpieszyliby mu z pomocą. No dobra, to za tę pralkę mogę pani dać 400 zł. Tylko... No, jest to używana. I jak, szefie? Lepiej trochę? A wiesz, że ta twoja maść mnie trochę rozgrzewa, ale jadę do domu. Przepraszam. Nic. To PESEL winny, a nie pani. No, cześć. Pa, szefie. Pa. Do widzenia. No dobra, kontynuujmy. Czyli tak, za laptopa i za telewizor mogę pani dać 1500 zł. No, przecież to dobry sprzęt. No tak, ale to nie są najnowsze modele. No dobrze. A dużo pani potrzebuje? Nie wiem, ile będzie tych konsultacji prawnych. A jeszcze muszę mieć coś na życie, zanim znajdę pracę. Wie pani, te narzędzia to też niezbyt drogie. Z dyskontu. Ale jest jeszcze ten rower. Rower i narzędzia to będzie jeszcze 500 zł. Aha, czyli razem? 2900. Mało, no ale co zrobić? Mimo szczerych chęci nie mogłem zaproponować tej kobiecie wyższych cen. To i tak było na granicy opłacalności. Pomoc pomocą, ale Lombard nie może tracić. Loluś? Mogłabym wyjść na chwilę? Muszę coś załatwić. Tak? A co? Taka drobna sprawa, nie będzie mnie góra pół godzinki. No proszę, no. No dobra. O, dzień dobry. Dzień dobry. Policja już u nas była, ale widzę, że pan w innej sprawie. No tak. Jesteśmy załamani z powodu tego guzika, ale chcemy zebrać te pieniądze na wycieczkę. To miała być niespodzianka, ale powiedziałem żonie po tym, co się stało. Kochanie, nie denerwuj się. Jesteśmy fanami, a nie byliśmy w krainie Elvisa. Memphis, jaką cudowną niespodziankę mój mąż chce mi zrobić z okazji rocznicy naszego ślubu. Chciałem dobrze, a tylko straciłem drogocenny guzik. Nie przeżywaj, przecież z tego powodu nie popełnimy samobójstwa. No a co ustaliła policja? No nic, śledztwo trwa. No to może guzik się jeszcze znajdzie. Może. Wątpię. Przyniesione przez klienta przedmioty okazały się bardzo wartościowe. Małżeństwu udało się zebrać 9000 na wycieczkę śladami Elvisa. Po spieniężeniu rzeczy w Lombardzie, Żaneta spotkała się z prawnikiem i przedstawiła mu swoją sytuację. Powiedziała pani, że u państwa ustała więź fizyczna i duchowa, czyli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. No tak. Łączą was finanse, nie macie intercyzy, macie małoletnie dziecko. Ale to nie ma żadnego znaczenia, mąż mnie zdradził. Dlatego wniesiemy pozew z orzeczeniem o winie. Będzie miało to znaczenie dla przyznania alimentów oraz przyznania opieki nad dzieckiem. Dobrze, świetnie. Czy ma pani jakieś dowody na zdradę? Przyłapałam go z kobietą i córka też ją widziała. To może być za mało. Jak, 2 świadków nie wystarczy? W takie rzeczy lepiej nie angażować dzieci. To może być wielka trauma dla nich. Już jest. Pani Jula? A co ty tutaj robisz? To chyba należy do ciebie. No, tak, a skąd ty to masz? Jesteś sam? No, maluję. Ale sam? Ale o co chodzi? W skarbie ja potrzebuję skupienia. Mistrzu, jestem gotowa. Mistrzu? O co tu chodzi?
Roman miał rację, ty draniu. Ale o co chodzi? Ty... Nie spodziewałam się, że mi to zrobisz. Ale co? Że mnie zdradzisz. Zdradzisz? Ale Beniura! Benia, Benulko! Benieczka, no jak zdradzisz? Myślałam, że mnie i Hofera łączy prawdziwe uczucie. Przecież nawet mi się oświadczał. A on mi wyciął taki numer. Przepraszam. Halo? Nie odbierałam Matyldy ze szkoły. Jak to nie możecie jej znaleźć? Dobrze, już jadę. Przepraszam pana, moje dziecko zniknęło ze szkoły. Dobrze, dziękuję, rozumiem. Coś się stało? Nie, nic. Przecież widzę, że coś jest nie tak. Hej. Roman? Dzień dobry. Dzień dobry. O, cześć. A gdzie mama? Chciałabym to zostawić, tak jak mama. Mam jeszcze zabawki. Okej. Tata przysłał mi je z Anglii. A, no to chyba szkoda zostawiać. Już ich nie chcę. Dlaczego? A mama wie, że tu jesteś? Muszę zbierać pieniążki, żeby znów pojechać do Anglii i przywieźć tatę. Ale wiesz, ta komórka i zabawki nie wystarczą. Poza tym jesteś trochę za mała. Halo? Tak, z tej strony Karol Stawicki z Lombardu na Cichej. Tak, pani córka jest u nas. Mała poczuła się zdradzona. No ale przecież nie mogliśmy postąpić inaczej. I tak zadzwonilibyśmy do jej mamy. Kochanie, co ty chciałaś zrobić? Dlaczego ty uciekłaś ze szkoły? Tak się o ciebie bałam. Na szczęście już wszystko dobrze. Niunia, martwiłam się o ciebie. Nie wolno tak robić, słyszysz? Matylda to wspaniała i rezolutna dziewczynka. I bardzo jej zależy na powrocie taty. To nie takie proste. Mamusiu, chciałam tylko zdobyć pieniążki na bilet i przywieźć tatę. Mój skarbie. Gdy patrzyłam na tamtą małą, to serce mi się krajało. Problemy między dorosłymi najbardziej przeżywają dzieci. Taki rozpad małżeństwa. Ale to dość częste w dzisiejszych czasach. Mąż klientki nie popisał się w tej Anglii. Już takich gości sprawałabym na kwaśne jabłko. Może to nie było takie do końca czarno-białe. Nie? No przecież wyjechał za granicę i znalazł sobie inną. No ale Benia, tak nie wiemy wszystkiego. No, zawsze jest tak samo. Czyli? Znajdujecie sobie nowszy model. Czy ja wiem? Za to ja wiem. Nie wiedziałem, co ugryzło Benię. Była strasznie cięta na męża tej klientki, a nawet go nie widziała. Nie powinniśmy tak łatwo oceniać. Relacje między ludźmi bywają bardzo skomplikowane. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Pani Beniu, co pani dzisiaj taka smutna, taka ponura? Kurde. O, dzień dobry, przepraszam. Co jest? Chyba namierzyłem złodzieja od tego guzika. Guzika? Tak, z marynarki Elvisa Presleya. Poważnie? No, przeglądałem tutaj w internecie i wystawił ten guzik na portalu aukcyjnym za 1000 zł. To ty go szukasz? No tak, wiesz, w wolnym czasie pomyślałem, żal mi się zrobiło tego kolesia. A co teraz zrobisz? Kupisz od niego ten guzik, czy co? Nie, no zadzwoni na policję i do właściciela. Nie sądziłam, że nasz niedoszły klient będzie miał szansę odzyskać pamiątkę. Prawdopodobieństwo było małe, a jednak. Cześć.
Cześć. Cześć. Opowiedz mi o swoim tatusiu. Nie mam tatusia. A mój tatuś na pewno wróci. Co robisz? Bawię się. Wróciłem. Tatuś! Dzień pracy dobiegł końca. Bernadetta nie spodziewała się, że Hofer będzie czekał na nią przed lombardem. Co tu robisz? No jak co robię? No czekam na ciebie, chcę ci wszystko wyjaśnić. Nie chcę słuchać twoich kłamstw. Wszystko widziałam. Ale co widziałaś, Kwiatuszku? Ja nie rozumiem. Wymieniłeś mnie na inną. Tylko jako modelkę. No na pewno. No ale po namalowaniu ciebie naszło mnie natchnienie na akty. No muszę to wykorzystać. Tak? To jest twój sposób na podryw? Malowanie aktów? I co? Potem każdą zaciągasz do łóżka? Ale ja oddzielam pracę od uczuć. No jasne. Przecież wiesz, że jesteś jedyny. W takim razie zabraniam ci malowania innych gołych bab. A tego nie możesz mi zabronić. Dlaczego? Bo to będzie ograniczało moją swobodę wypowiedzi artystycznej. Wybieraj albo one, albo ja. Benia, to... Nie no, to jest szantaż. Benia, wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Z nami koniec. Benia, Bencia, no. Gdy usłyszałem kłótnię między Benią a Hoferem, zrozumiałem, dlaczego była taka smutna. Ze strzępków rozmowy wynikało, że ją zdradził. Przynajmniej artystycznie. Matylda już śpi. A co jest? No, chciałem porozmawiać. Tak, w spokoju. A ja nie. Zdradziłem, to był błąd. Błąd? Zniszczyłeś naszą rodzinę. Zrozum, ja tego nie chciałem. Miałem kłopoty. No, Megan pomogła mi w papierologii. Tak jakoś wyszło. No ja jakoś nie poszłam do łóżka z elektrykiem, który robił nam instalację. Zrozum, to była chwila słabości. No to teraz za nią zapłacisz, bo rozmawiałam już z prawnikiem. Żaneta, proszę cię, pozwól. Nie. Posłuchaj, ja wiem, że to jest trudne. Ja bardzo cię zraniłem. Pozwól chociaż odkupić moje winy. Dobrze, jak sobie to wyobrażasz? No normalnie, no. Ja wróciłem na dobre do kraju. Zacznę pracę w Polsce. No, zaczniemy wszystko od nowa. Nie, nie ufam ci. Proszę cię, pozwól nam uratować naszą rodzinę. Już uszedłeś, tatusiu? Zostań ze mną, proszę. Nigdzie nie poszedłem. Chodź, położę cię spać. Chodź. Następnego dnia niewierny mąż robił wszystko, żeby żona mu wybaczyła. Już idą. Kochana, Cześć, mamo. Cześć, kochanie. tu jedna dla ciebie. Patrz, jak tata wszystko przygotował. Proszę, to dla ciebie. Nie lubię słodkich śniadań. Co, przygotujemy coś innego, tak? Może być jajecznica? Nie, nie jestem głodna. Pyszne. Cieszę się, że tobie chociaż smakują. Czekaj, cukier, puder. Mamo, tata może odprowadzi mnie do szkoły? Może lepiej nie. Proszę, będę grzeczna. Już nie będę uciekać. Uciekłaś? Na szczęście szybko się znalazła. Matylda. Tak nie wolno robić. Wiem, już nie będę. Dobra, mała, czy ty jesteś spakowana? Tak. Dobra,
To za 15 minut wychodzimy, więc się ubieraj. A może odprowadzicie mnie razem? To dobry pomysł. Proszę cię. Hej, masz drożdżówkę. To dla mnie? No, wiem, że lubisz. No jedz. Nie mam ochoty. Słuchaj, Hofer jest artystą. No, na pewno nie miał nic złego na myśli. Może po prostu musicie porozmawiać. Dzień dobry. Przyszedłem panu podziękować. Mnie? Gdyby nie pan, nie odzyskałbym guzika. O. Dzięki informacji od pana policja złapała złodzieja. To ten sam klient, który tu był, jak przyniosłem guzik. Monitoring to potwierdził. Serio? Tak. Okazało się, że to zawodowy złodziej. No, od początku wydawał mi się podejrzany. No ale przecież wyszedł przed panem. Musiał mi ukraść guzik w autobusie. Wykorzystał sytuację. No. A wie pan, że guzik jest prawdziwy? Naprawdę? Tak, skontaktowałem się z Graceland Mansion. To jest Muzeum Elvisa. Okazało się, że w jednej z marynarek brakuje identycznego. Jestem w szoku. A nie mówiłem? Teraz rozważamy, czy nie oddać guzika do zbiorów muzeum. Ale dlaczego? No, żeby go przyszyli. No głupio, żeby marynarka króla wisiała wybrakowana. A w muzeum powiedzieli, że za guzik zwrócą nam koszt przelotu z Nowego Jorku do Memphis i koszt wycieczki śladami Elvisa. My zapłacimy tylko za lot z Polski. No to wspaniale. No, tylko potwierdzą jeszcze autentyczność guzika. Klient mógłby sprzedać guzik. Na pewno był wart więcej niż wycieczka. Ale doskonale go rozumiałem. Niektóre rzeczy są po prostu bezcenne. Żaneta, Daj spokój. posłuchaj. Wykupimy wszystko. Ja przywiozłem trochę pieniędzy. Zaczniemy od nowa. Nie wiem. Pomyśl o Matyldzie. Nie zasłaniaj się córką, bo sam o niej nie myślałeś. Ja wiem, wszystko ci wynagrodzę. Tylko daj nam szansę. Dobra, będę spać na kanapie. Pracować, słuchać cię we wszystkim. Tylko daj nam szansę. Chodź. Tak, to jest właśnie mój mąż. Dzień dobry. O. Czyżby się udało wszystko wyjaśnić? Właściwie nie było co wyjaśniać, mąż mnie zdradził. Może nie powinniśmy rozmawiać tak otwarcie przy obcych. Oni i tak wszystko wiedzą. Niech pan się nie przejmuje. My jesteśmy jak studnia. To pogodzili się państwo? Powiedzmy, że dla dobra córki postanowiłam dać mu drugą szansę i mam nadzieję, że nie będę żałować. No nie będziesz. Ja bym chciał wykupić wszystko, co żona sprzedała. Tak, oczywiście. W następnym odcinku mama Maćka próbuje ingerować w sprawy syna. Zachowujesz się jak dziecko. O, proszę. Możesz ciągle na mnie nie narzekać i mnie strofować? To może wydoroślej w końcu, co? Grupa przestępcza poszukuje zbiegłej z niewoli kobiety. Gdzie ona jest? Kto? O co wam chodzi? Była tu. Pracownicy Lombardu zostają napadnięci. Wszyscy ręce do góry, a już! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.